Siemanko, cześć, witam, ty Switch. Nagrywam na YouTube'a z Twitcha i nie wiem, czy to będzie dobrze nagrane, bo mam mikrofon dalej, bo będę ja. Ale anyway, Azmon tutaj coś płakał niedawno. Znaczy on nie płakał, on robił review jakiegoś gościa, co gra. Diablo umiera i posłuchamy, o co tu chodzi. Jakoś do tego odniesiemy. For a dead game? Uh-oh. This Diablo for a dead game? Oh my god. People are done with Diablo 4. There's a million Reddit posts about quitting the game because there's nothing to do. Almost no one on my friends list seems to play Diablo 4 anymore. And a lot of big content creators have pretty much moved on from what I've seen. On my level. Context. A lot of people were streaming Diablo 4 because it had drops, and because the drops ended, people stopped streaming it because it there's like a positive feedback loop where people stream the game and get more viewers, so they keep streaming it and they keep getting more viewers. But like the drops go away and less people are streaming it and also less people are watching it, and it's like a vicious circle thing too. Tylko chciałem jeszcze dodać, że bardzo dużo osób też dropło, bo powiedział bigger streamers, bigger youtubers. Co Azmon powiedział teraz, to oczywiście jest racja, że jak nie mają wyświetleń, to mają wyjebane i wszystko przechodzą na coś innego, ale też jest dużo osób, która widziała w Diablo 2 i jak jest dużym kanałem, taki jak Lama, no to jest jego biznes polega na nagrywaniu kontentu z Diablo 2 i tylko i wyłącznie z Diablo 2. Bo jeżeli ktoś coś robi przez ostatnie 10 lat, Diablo to jest tylko taki szyld, nazwa marketingowa i Diablo 4, a Diablo 2 to jest kompletnie co innego i Diablo 3 to jest kompletnie co innego i so on. Jakby jakiekolwiek inne Diablo wyszło, to nigdy nie będzie Diablo 2, więc jak ktoś robi przez 10 lat jakiś biznes, to już wcześniej dałem takie sformułowanie, że jak masz tartak, to nie otwierasz burdelu, więc no po prostu on musi robić to, co robi, inaczej nie będzie miał pieniędzy z tego, nie? Nie może się przedstawić na Diablo 4, nawet jakby chciał, dlatego jedyne, co mu pozostaje, to najwyżej straszować tą grę, bo jest teraz chujowa, ale ona raczej będzie zajebista. Jak Blizzard nie spierdoli, bo oni mają w nawyku, że bardzo często potrafią spierdolić content, więc jak nie spierdolą, myślę na drugi dodatek, a może im się uda na pierwszy zrobić bardzo wyśmienitą, cudowną grę. Zobaczymy, jak to będzie. Zrobię recenzję. Mount subs too. Yeah, definitely. So that's a big reason. I would say also, like, I don't think that Diablo 4 is fundamentally a seasonal game. It is a fundamentally seasonal game. And whenever people, like, if you compare... No, to sezonówka, ale weź to wytłumacz osobom, co gdzieś tam wyszły szafy nostalgii, ja to tak zawsze mówię, ale nie, no po prostu nazwijmy to normalnie, nie ubierajmy już tego w jakieś tam kurwa dziwne rzeczy. Po prostu ktoś kiedyś grał trochę w Diablo, teraz albo nie żyje, albo ma rodzinę i w ogóle nie grał w Diablo kompletnie. Jest czwórka, łapie tą czwórkę, sobie gra, myśli, że sobie po prostu zrobi postać na jakiś tam poziom i sobie będzie grał i jest zadowolony, że wyjdzie sezon, ale niekoniecznie ogarnia to, że jest jakiś kurwa reset i musisz na nowo robić tą postać, nie? Dlatego też chcę zrobić taki filmik, w którym to jakby powiedzieć parę plusów i minusów, dlaczego jest warto grać sezon albo nie, bo na pewno są osoby, bo każdy myśli, że kurwa, że nie ma takich osób, które nie wiedzą, że na przykład sezon to będzie reset. Wszyscy myślą, że każdy wszystko kurwa wie. Nie, po prostu są normalni ludzie, chodzą do pracy, trochę sobie klikają w czasie wolnym i kompletnie nie wiedzą, że będzie jakiś tam reset, bo nie każdy siedzi od rana do wieczora w stronach, w YouTubach i w jakichś innych pierdołach tam, wiecie o co chodzi. Nie robi researchu, tak? Robisz sobie, chcesz się odstresować od pracy, tam od dzieci, czy nie wiem, jakiś tam masz problem, chcesz sobie usiąść się wychillować, nie? Like, how many people were playing PoE 1 month after the league was over, or the league had been released? I think not a lot. And you see a ton of people moving on past that. So I don't think that in itself is indicative of the game being bad. Level 100 Druid, I can't think of a single reason to log in. I mean, I hardly wanted to log in to even make this video, and it's sort of a downer, to be honest. To top it Ooh, off, the bad prospect roll. of creating any sort of alternate character seems pointless when we're less than season's 2 coming out, weeks yeah. away from making another new character for Season 1. Right. Why don't I have anything to do on my Druid? Well, it's because Well, do you want them to give you something to do? Do you want them to just, like, create a bunch of, like, things that you have to farm for the sake of farming them, like dailies? Nie, jebacz to, żadnych daily. Daily to jest największa chujnia, jaka może być. Największa apokalipsa, przepaść. Żadnych daily. Pewnie będą, ale nie. Like, I don't want that. Like, I don't want that. It's okay to finish the game. That's fine.
farmed best in slot gear a long time before ever hitting level 100. My loot. I mean, again, like, I have to say, this guy's level 100. He farmed out his best in slot gear. Can't you just throw in the towel and say, hey, guys, I had a good time. It was fun. See you in season 1, that's it. No ma rację, dokładnie. Zrobiłeś mordo setny, nudzisz ci się już content, to pierdolnij to, nie graj, zrób sobie przerwę i graj na sezon pierwszy. To co ostatnio się wypowiedziałem w tej całej recenzji, tylko że dużo osób może też tego nie rozumieć. Może myśleć, że kurwa, zrobił jakiś film pod publikę, a teraz jest hipokrytą, kurwa, bo gra dalej. Nie, to tak nie wygląda. Ja w tą grę gram od 99, nie, wcześniej jeszcze było Diablo 1, nawet nie wiem kurwa kiedy wyszło. Przez 23 lata napierdalam w to i nie będę robił recenzji pod publikę. To co ja teraz nagrywam content na YouTube'a, to nie jest nic na siłę robione, bo uwierzcie mi, że jak było na siłę, to mam wyjebane. Mam inne, lepsze rzeczy do roboty niż granie na siłę przy komputerze i nagrywanie contentu. To co ja teraz robię, to robię z czystej satysfakcji, bo to jest levelowanie starterów, więc ja się uczę innych postaci, ale z pryzmatu czarodziejki dalej to mi się w chwili obecnej nie chce grać. Ja to może jakoś źle powiedziałem. I tak, Diablo 4 jest w chwili obecnej do dupy, ale ja wierzę głęboko, że na pierwszy dodatek lub drugi ta gra rozpierdoli system, bo na początku serii Diablo 4 filmów u mnie na kanale można sobie wejść na filmik, w którym ja mówię i opowiadam, jak Diablo 4 będzie wyśmienite i cudowne, ale ono nie będzie w podstawce. I jeżeli dodatek pierwszy, przepraszam, do Diablo 4 będzie mega chujowy i znowu zrobię recenzję, w której mówię, żeby kurwa nikt tego nie kupował, no to raczej nie będę grał w Diablo. W chwili obecnej to robię startery, a osoby, które na przykład nie mają jakby chęci na granie, to kompletnie powinni zrobić to, co Asmund mówi, że po prostu jebać to, poczekać na sezon pierwszy i kompletnie nie grać, zrobić sobie przerwę. Ja jestem zadowolony, robię sobie postacie, aktualnie ostatni starter do zrobienia został Nekromanta. Robię Nekromantę, wrzucę buildy dla ludzi na kanał i będę grał pewnie raz na sezon, zrobię czarodziejkę, build i tyle, i nara, i cześć czapka, i też pierdolę, też tak powiem, tak jak Asmund mówi, pierdolę grę i będę czekał na kolejny sezon, więc też trzeba zrozumieć między wierszami, że nie ma żadnej hipokryzji, po prostu tak, musiałem ocenić, że tak powiem, ten produkt, bo tu nie było innej opcji. Jak jest coś chujowe, to nie będę mówił, że nie jest chujowe, nie? Dobra, lecimy dalej. Like, I played the game enough, right? I mean, fuck. I don't know. I find these complaints to be, they're so weird to me. Grind was over by the time I was level 85, and that is the massive problem that is plaguing Diablo 4's late game content. I don't know who tested this. I don't know who signed off on the system. I don't know how it got past all the reviews for Diablo 4. I do not know how after years of development, this is what we were left with. Let me show you guys why it's bad. So the power of an item uses a breakpoint system that determines the tier that the potential range of stats can possibly be when they are rolled on an item. The final breakpoint is Że musi pokazywać to. item power level 725. Basically, any item with a higher eye power level can roll the exact same affix amounts as an eye power 725 item can. So a 725 item and an 845 item could have identical affix rolls on them, which is like the whole part of the system that's broken. The only exception to this rule is that weapon damage increases or the resistance No tak, to jest chujowe na maksa, to z tym też się zgodzę. on jewelry goes up or the armor value increases. Like the very basic stats of the item can go up, but the affix themselves stay the same. 725, 820, doesn't matter. The affixes and the No tak, to i tak nie będziemy używali tego przedmiotu, bo moc przedmiotu jest tak niska, że nawet jak jebniemy max rolle, afiksy na tym przedmiocie, to i tak go nie będziemy chcieli używać, więc to kompletnie też się z tym zgodzę, ale całe to, już nie chcę się powtarzać, nie wiadomo jak, w wielkim skrócie, całym mankamentem jest to, że jest brak endgame'u i my ciągle musimy farmić żółte przedmioty. Kurwa. The amounts that they can roll are identical. The only exception to this rule apparently is for plus life and plus thorns, which actually do continue to scale with the item power level. Is that true? I never heard of that. Regardless, this kind of makes the whole sacred / ancestral item thing completely worthless, but that's a whole different discussion. To help this make sense, here's an example for you. I have multiple Hunter Zenith rings here.
I have a sacred 632 item power level and a Right. sacred 701. As you can see from the roll ranges listed on the items, both could be identical in stats, even though they are 69 item power levels apart. Only the small plus to resistances number is higher on the higher item power version. I also have a 705 sacred version that I upgraded past the final breakpoint of 725 item power level, which now suddenly makes it fit into the ancestral tier of upgrades. Right, so the I numbers could have went done way this up. with the 701 ring as well. Yeah, you can. Which I found at level 58. 726. Pushing it past the 725 mark actually re-rolls the entire ring's stats. Yeah. Now imagine if I got some god rolls. At level 58, Ale I would have Że on managed to tak get to a długo nearly musi best tłumaczyć, in to już slot powiedział ring. wszystko. I don't want this. This should I mean, have you guys ever gotten an item in like PoE that you used until like late red maps? I have. I don't think it's that big of a deal. It's so cool whenever that happens. Yeah. I see what he's saying. And I think that if he's making an argument for another breakpoint, like an 800 eye level breakpoint, I could follow along with that. Sure. shouldn't be possible. I want my items and my character to grow in power all the way up to level 100, not just stop dead in its tracks because of some stupid item power mechanics that they created. Jak There's a najbardziej. reason people are saying they hit a Ma wall rację, ale because they literally did. You're rolling on best in slot gear in your nudzi mnie to 50s. już. Another quick example is these Tempest Roar helmets that I have. Dobra, wszystko rozumiemy. Floor Jakaś to tam visualize tabela. it so it would make a little more sense. Basically, as you level up, you create a sort of item power bubble. And this bubble would move forward I see. by Yeah, I see what 10 you're saying. each time you level up, all the way to 1,000 at level 100. This makes not only the base stats of the item better, but it slightly increases the floor and ceiling of the rolls for the affixes, basically what I just described a minute ago. Also, as the item power maximum increases by 10, it drags the back end of the bubble with it. This helps to eliminate another problem, which is getting trash tier Shit items items, with yeah. low item power level when you're already way beyond those. When you're level 100 and you're getting sacred eye power 670 items, you're never going to use them, so why drop them? Here you are at level 1. You can get item power. I definitely agree with that. I think that if you're level like 90 or 85 plus, you should not be getting sacreds. Like, there's no reason for you to be getting sacreds. Like, what is this? I will also say that if you're doing like nightmare dungeons that are like, if you do it, it should be based on mob level. Yeah, I agree. I don't think it should be based on your character level either. I do think it should be based. Like, if you're doing harder content, you should get Dokładnie, better kurwa. rewards. Like, the, Dokładnie, kurwa, tego nie wspomniałem. Brawo dla tego pana, ale chyba każdy, kurwa, o tym wiedział. Jak możemy napierdalać content 10 poziomów wyżej i dostawać, kurwa, zeskalowaną czynnocy z klasą, z naszą postacią? Do chuja pana. To jaki jest sens robienia 10 poziomów wyżej? Jaki, kurwa, jest sens? Żaden. the rewards you get shouldn't just be a participation reward from you just playing the game more. or 10. You hit level 2, it goes up to 20, 30, 40, 50. You get it, okay? So right now at level 5, you could get an item that drops between item power 10 and 50. As soon as you hit level 6, the item power 10s will disappear. As soon as you hit level 7, the item power 20s will disappear. So it keeps more of the gear relevant to your actual character, and you are feeling like you're unlocking or accessing more powerful items because you are. You can now get something that's better every single time you level up. Now, early game, it's not nearly as much of a problem. Yeah, no because one, no one that's really cares. kind of how it works in It's early this game. section in here, the last 4 rows, where it really starts to hurt. Yeah. Let's just put it at level 100. You know, this bar, you can change, I guess, and modify the bubble. You know, you could make it extend 10 levels, 15 levels, whatever you decide is balanced, or whatever, I guess, the developers decide. Items go up to 1,000. There's 100 levels. Multiply by 10. Ta-da! It's easy. But you could make the bubble go back 5 levels, 10 levels, whatever. But at level 100, I probably only want to see items in the range of level 900 to 1,000. So this kind of solves that. Yeah, I think that I'm just looking at the numbers and thinking to myself, like, kind of, would this really make sense? I think that it should be, again, it should definitely be based off of like what content you're doing, because there's already a reward to leveling,
And the reward for leveling is that you get paragon levels, and you can use paragons to make your character stronger. I think that it should be based off of, like, if you're doing Nightmare 60s, you should get better gear than if you're doing like nothing, right? Like Nightmare nothing. Like, Ja dokładnie, to już było wspomniane raz w tym filmie. Każdy chyba jest świadomy tego, że jak robimy content wyższy, nawet jeden poziom wyższy, nie powinny być przedmioty skalowane z poziomem naszej postaci, tylko ze stworami. I tutaj co ten koleś wspomniał też, nie mówię o Azmonie, tylko o tym, co robi ten filmik, to wspomniał też to, i to też jest mega wkurwiające, że jeżeli farmimy content, nasza postać jest z poziomu 100, to powinniśmy dostawać eye power od przedmiotu w range'u minimum 900 do 1000, tak? A nie, że ktoś robi najwyższy Nightmare Dungeon. Ktoś robi najwyższy Nightmare Dungeon i dostaje przedmiot losowy, który kompletnie jest totalnym dnem i nawet nikt nie chce tego czytać. Dlatego dużo osób już po poziomie 80, gdzie już sobie wybrało mniej więcej ten swój spec, ten gear, to naprawdę nie chce nawet czytać żółtych przedmiotów, tylko wszystko sprzedają, niszczą. Po prostu powiedzą, że to będzie totalne dno. A jeszcze jedna rzecz, która powinna być zaimplementowana i dodana, to Blizzard powinien dodać te zielone strzałki, które są w Diablo Immortal, po to, że jak ktoś znajdzie upgrade, będzie widział, że się poświetla na zielono, aha, i sobie najedzie, będzie wiedział, że to może być przydatne, bo niekoniecznie strzałki zawsze dają nam jakby lepszy przedmiot, ale generalnie statystycznie rzecz biorąc powinien być to lepszy przedmiot. I think that, for example, it would be really cool if there was, like, I don't know, like a percentage chance, like, let's say you're fighting monsters over level 100, and if you fight a monster that's over level 100, for every level that it is past over 100, it has a chance to roll for, like, effectively what would be tier 5 gear. Instead of, like, 4-tier gear, it'd be tier 5. I think that would be better than it just being based off of your level. Party play? Yeah, I do think that makes it complicated too. Yeah, Nightmare 100 gives 100% drops with no trash affixes of gear. Yeah, or something like that. I think there is a problem that there is no incentivization to really chase after high tier and like really, really well-rolled gear other than like a few challenges like Uber Lilith. Like, I think that... Ale Uber Elite nie ma żadnego dropu nie ma żadnego. Chuj to robić. Po co to robić? Ona nie ma żadnego dropu. Ona nie ma żadnego dropu. Nie miałem czarodziejkę Blizzard od początku grałem. Już jak postać na hardkorze robiłem. A później wszyscy się podnicali. Koleś tam się nazywa z Maxrolla Nordcard, czy jakiś tam, ją tam zrobił, zabił. Nawet nie chciało jej zabijać. A mógłbym. Się nawet jej zabijać nie chciałem, tylko zobaczyłem, że ona nic nie rzuca, na chuj to robić. One of the problems is that they don't have, like, there aren't really a lot of dedicated loot pools. You're not able to, like, kill a certain boss and get a certain item. You just have to continuously play the lottery. Właśnie to o czym wspomniałem też. Nie mamy stwora konkretnego, którego możemy farmić. Tak jak mamy w Diablo 2 Mephisto, chodzimy na tego Mephista i dobra, on może nawet cały dzień nic nie rzuca. Kwestionujemy swoje życie, dlaczego całą sobotę spierdoliśmy, żeby zabić go. Bo wiemy, że on w pewnym momencie wyrzuci ten i ten przedmiot. Jesteśmy na koszmarze, wiemy, że nam Viper Magi poleci, wiemy, że nam Oculus poleci, farmimy tą czarodziejką. Bierzemy ją na weekendzie. Czasem komuś się przyfarci na początku sezonu, pierdolnie pierwszego mefa i ma. Tutaj nie ma takiej lokacji, bo tak naprawdę nawet nie ma przedmiotów. Bo jak była taka lokacja, to nie ma przedmiotów w grze, które byśmy chcieli wyfarmić, bo jedynymi przedmiotami, które chcemy wyfarmić, są rare uniki z szansą na drop 1 do 800 tysięcy. And hope it drops. I think that's really boring and not fun. Yeah, then you make Nightmare scale infinitely, but cap the gear for 100. Past tier 100 increases the amount of item drops. I actually like being able to finish the tier and like not do it infinitely, but I think that they should have something that is the same difficulty of Nightmare 100 right now. Because nobody's speed clearing Nightmare 100s, and I think that's fine. Like, to the extent that like people can speed clear it, then yeah, they probably should make it a little bit harder. But other than that, I think it's all right. There's no reason to push Nightmare dungeons. Well, you're right. There's not. And I think that's a big issue. So yeah, I would be okay with this if it was based off of like your actual skill level or your power level as a player. Problem, right?
we don't have to worry about getting these items over here when we're all the way over here. And also, we can't... I don't think, another maybe hot take, I don't think it matters that you get the 600 items. I think the problem of what matters is that you don't get the 900 items, theoretically. And in PoE, you get tons of garbage. Like, you drop gray gear whenever you're doing a Delirium 100 map. You just don't see it because your item filter removes it. What they should have is they should have an in-game item filter where you Tak, filtr powinni mieć, jak najbardziej. Niech te przedmioty sobie lecą wtedy, jakie tam chcą, ale wtedy ja będę widział tylko w inwentarzu lub na podłodze też. Bo będę mógł sobie ustawić, żeby filtr lutu pokazywał mi tylko przedmioty item power 900+. Nic i kalafo. Bardzo dobrze mówię. you can just simply turn off sacred gear. You just don't see any sacred To też dokładnie zaznaczy, żeby święte nara w ogóle nie pokazuje mi tego syfu. gear at all. If it drops, you don't even see it. get these powerful items here when we're over here. I don't want a perfect rolled level 100 item. No dobra, to at przejdziemy level dalej, bo on tutaj widzę. W sumie ten koleś mówi o dwóch rzeczach i już mu zajęło pół godziny. Przejdziemy dalej. valid all the way to the end. I mean, they definitely need to fix Może the bardziej endgame chase wkręciłem, co somehow. Azmod ma do powiedzenia. This whole system could apply and probably should apply to nightmare dungeons as well because they don't scale at all. Anyway, to challenge myself, They do scale a bit. Like whenever you do a Nightmare tier 60 dungeon, you pretty much only get ancestral gear. Whenever you're doing a Nightmare, 20 dungeon or something like that, you don't. Like the amount of ancestrals you get does go up, but it's not enough to justify the time investment. resorted to playing a companion spec druid, which is the worst build in the entire game. Thanks for watching That the video. sounds fun. Take care. Being the hardest boss in the game doesn't mean anything. Well, it doesn't give you anything that's meaningful. And I think that's what the issue is. Like, yes, you get a horse, but the horse doesn't, like, if the horse was invincible from WoW, then it would be really cool, right? But it's not. It's not invincible. It's just a red horse. But there's already a red horse. Well, what the fuck? There's a way to farm up for an invite to Lilith that had a chance to give, like, a really good unique. Yeah, I get, like, invitations, the same as they have in PoE. Absolutely. I just think that the problem with Diablo 4's endgame is the fact that harder content doesn't give better rewards. And there's also, like... What rewards? There's no break point in which doing a certain level of content will let you break through into getting higher rewards. And if you want to say that break point is tier 4 content, I think that's too early. It's just way too early. You need to have another break point to where people can move in and actually get better gear. No dobra, to niech kurwa zrobią, że każdy jak zrobił poziom 100, to ma taką szansę na drop rate rare uników jak w Diablo 2. I problem rozwiązany. I każdy wtedy ma cel, żeby zajebać level 100. Każdy wie, że będzie trzeba wtedy po levelu 100 pograć dzień, 2 lub może do tygodnia, żeby znaleźć rare unika, który ma drop rate jak w Diablo 2 normalnego unika i problem solve, kurwa, i każdy będzie napierdalał w Diablo 4, ale to się nigdy nie stanie. Got tier 4 on 62 on my chuja. druid and I stopped at 70 because it was just boring. I'm not mad or anything, I'm just playing something else. I don't understand why damage modifiers are on aspects in Paragon. I don't think it's that big of a deal. It definitely feels like they're missing a tier. Yeah, I think so too. I just think that they need a little bit more rewarding. Like, I think that it's not even they need harder content because Nightmare 100 is hard to do, and so is Uber Lilith. They just need a little bit better itemization to achieve that, and they need better rewards. What if the breakpoint was just later, like level 90 instead of 70? This is really the truth, right? Is that if you want to look at this chart and you assume that like only 1 through 10, right, are like 1 through 100 here, like these are the only ones that are on the chart, Blizzard doesn't care about the people in these last two. Because most people that are going to play Diablo 4 are probably going to stop playing around 50 to 70. So that's the experience that they're engineering and they're trying to make as good as possible. And I think that's what the issue is. To jest bardzo dobrze powiedziane i tak jest. Bardzo dużo osób po prostu będzie grało w Diablo, żeby zrobić poziom 50 czy 60 i to jest wszystko. To są tak zwani turyści. To są osoby, które nie grają w gry. Chcą się po prostu odstresować, wychodzi Diablo 4. Może kiedyś grali w Diablo 2 chwilę. Dla nich Diablo nazwa 4, wow, nowa gra. Albo w ogóle nie grali nigdy w żadną część Diablo.
Grają może w kompletnie inne gry, albo w ogóle nie grają w gry i zobaczyli jakąś reklamę, czy tam KFC, czy tam Megan Fox, czy coś i po prostu sobie kupili. I to jest największa grupa odbiorców, konsumentów gry Diablo. Więc generalnie Blizzard nie musi się martwić o to, że tutaj nie ma endgame'u. Większość ludzi grających w tą grę kompletnie nawet tego nie rozumie. Po prostu wchodzą. Tutaj Blizzard kładzie największą jakby nacisk i swoją pracę, wkład w tą grę. Chodzi o to, żeby to był lore. Żeby mieli fabułę fajnie, żeby skille fajnie, żeby umiejętności ładnie wyglądało, żeby wszystko wizualnie było git. No ale to jest core gry, ale takie rzeczy rozumieją tylko osoby, które napierdalają non-top w jakiś action RPG. Ktoś grał w Diablo 2 non-top, ktoś grał w PoE and so on. I wtedy my to rozumiemy, bo my jako gracze wiemy, czego szukamy i co byśmy chcieli uzyskać od tej gry. Ale większość konsumentów, którzy kupują grę, po prostu kupują, żeby się pobawić, żeby sobie na konsoli powciskać po sobie. I nie ma nic w tym złego, tylko po prostu skoro Blizzard wie dokładnie, do kogo to jest targetowane, to tak naprawdę wszystkie tam jakieś no-life'y, czy ludzie, którzy na przykład dużo czasu spędzają, czy tam jacyś pseudo tam progamerzy na HC, cokolwiek to znaczy, tak naprawdę Blizzard ma wyjebane na nas. Tutaj chodzi o biznes, o to, żeby pieniądze robić, a nie o to, czy ci się mordo podoba gra, czy nie. It's that Diablo 4 is catered towards a much more casual audience. And because it's catered towards a much more casual audience, people like this guy, and here's just the truth, right? Is that this guy makes tons of videos about Diablo 4. He did like the cow level stuff, all of that. He's doing the race to 100. I mean, this is a person who plays the game a lot. Like, this is a guy that's playing, he's probably putting in, at least probably back then, over 40 hours a week into the game. And I just don't think that that's the target audience Blizzard's trying to get. Like, they're not trying to compete with PoE for Tell me like about these it. super hardcore ARPG players. Because I don't think that they can. Like, Blizzard can't. Ja wiem, pewnie dlatego zrezygnowałem z kontynuowania mojego kanału angielskiego, który tam mam, nie wiem, chyba 5000 subów też jest. 2 lata temu robiłem polsko-angielski kanał i teraz zdecydowałem robić tylko po polsku. Już wolę trafić do, że tak powiem, mniejszości, bo generalnie jak robimy po angielsku, to niby ten content powinien trafiać do większości, ale jest tak dużo kontentu amerykańskiego, że i tak nigdy ten content nigdzie nie trafi, a naprawdę też bym chciał robić takie filmy, jak robię po polsku, po angielsku, ale jak ostatnio zacząłem nagrywać, to tam, no, mówię, jest tak dużo kontentu, że nawet nie ma to jakiegoś przebicia, bo tu mamy gościa, który natywnie spika i robi content i on też nigdzie do nikogo nie trafia. No akurat tu się zdarzyło, Azmon zobaczył, więc fajnie, zajebiście, koleś ma rację, ale dalej to, co Azmon mówi, że nieważne jakbyśmy tam krzyczeli, chcieli coś powiedzieć, to i tak chuj z tego jest, więc generalnie ja stwierdziłem, że sobie robię YouTube'a for fun, jak ktoś sobie chce posłuchać, zobaczyć, to fajnie, ale nic poza tym, ja nie staram się trafiać do Blizzarda, to musiał, wiecie, wysublimowane słownictwo, jakby nie mam z tym problemu, mógłbym prowadzić content nienagannym słownictwem, ale ja nie prowadzę klubu emeryta i rencisty, tylko content o grach komputerowych do kurwy nędzy, więc ja chcę mieć content na luzie, a nie, że po robocie przyjdę i jeszcze będę się spinał jak Wołoszański, kurwa, sobie green screena zapierdolę, będę z archiwum Tristram XXI wieku, wiecie. Bomby, czarno-biała, to będzie taka wstawka, nawet mam wizję, bo jak ktoś grał kiedyś w Commandosa 1 czy 2, to tam jest taka sama lokacja jak w Tristram i tam bomby spadają. No dobrze, zdecydował, zmontował? Dobre by było, dobra, lecimy dalej. make content as fast as grinding your games can, and they can't make it that complex either. And also, PoE has a ceiling. Like, PoE is never going to be as popular as Diablo 4 just because it's too complicated. Like, nobody's going to invest that much time into it. Tak. Like, I don't think that Escape from Tarkov is ever going to be more popular than Fortnite. That's Tu akurat mam rację, bo PoE dla niektórych graczy może być zbyt skomplikowane, żeby inwestować w ogóle czas, żeby w to grać. A z kolei Diablo jest taki, że jeżeli nie rozumiesz, że nie ma endgame'u, to co wspomniałem wcześniej, że Blizzard pewnie myślał, że 90% osób nie będzie umiało zeksploitować gry, albo się nie ogarnie, że jedyne co robi, to szuka żółtych przedmiotów, no to właśnie ta gra jest dedykowana dla osób, które jakby skończą swoją rozgrywkę na poziomie 50-60, bo stwierdzą, że kurczę, super ta gra jest, fajnie wszystko jest, bo taka jest prawda, do poziomu 60 gra jest wyśmienita,
przed 70 jeszcze chcemy tam dojść, żeby te lepsze przedmioty mieć, a już po 70 każdy, kto zrobił 70, to już wie, że jest wielka chujnia i tam nic nie ma. Więc dużo osób, co nie doszło do 70, po prostu, bo nie ma już czasu, albo sobie jakiś urlop wzięła, pograła i tak dalej, a stwierdziła, że fajny content, fajny lore był, fajnie się zabija z potwory, fajnie się tutaj farmi, fajnie biega, wszystko jest git. Tak, to wszystko jest fajnie, super, do poziomu 60, 70, ale po 70 nie mamy endgame'u. Więc co jest kurwa fajnego, żeby inwestować czas i grać w tą grę? No nic, nie? It's just how it is. You had some how it good is. opinions about the culture. Well, fat phobia. Well, I don't know about that. That's something different. Imagine if Diablo 4 just stole Regal, Exalt, and Vol Orbs. It'd be fun slamming some gear. I think that they could do more with crafting too. I'd like that a lot. Sylvus in chat if you want to ask. Oh, yes? Yeah, thanks for making the video. Like, I even though I think that Blizzard doesn't really give a shit about this stuff, I wish that they cared just a little bit more. It's more of a blueprint, definitely. No, jeśli to ma totalnie wyjebane, to tak, żeby mogli się trochę martwić, co mówił. No tak, wiadomo. Na pewno. Agree, Nightmare Dungeons need to hold more value and scale. They have for nothing. Yes. Bo zawsze mam pizdę z tego, jak to jest, że Blizzard słucha. Blizzard nie słucha, tylko niektóre rzeczy po prostu jak widzą, że dali dupy, to zmieniają i robią jakieś poprawki. To nie znaczy, że Blizzard słucha. Blizzard nie słucha, to jest po prostu firma. Oni mają po prostu ludzi od tego i mówią co jak mają robić. A fora to jest taka ściema tylko, że jakiś troll wchodzi, pisze coś, albo youtuberzy robią content i wtedy mamy te wszystkie takie szyldy Blizzard słucha. Blizzard rucha, nie słucha. Blizzard nie słucha, to jest firma, oni mają swój koncept, plan i tu nie jesteś w stanie zaingerować w coś takiego. To tak jakbym teraz zrobił jakiś film i nagle, nie wiem, przez mój film, nie wiem, wymyślę sobie coś z dupy, że zrobiłbym film, dajmy na to po angielsku nawet i nagle stałoby się coś przez mój film. Jak ktoś mi powie, nie przez twój film, bo ty nie masz zasięgu. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie da się niczego im narzucić. Nie ma takiej opcji. Doesn't really get it. Yes, too. Nightmare Dungeons for sure. Yeah. Yo, what's up, man? Thanks for making the Jak video. oni słuchali, to by przeglądali ciągle Reddita. Na Reddicie jest bardzo dużo, tak, jest dużo strollonych jest rzeczy, ale też jest bardzo dużo pozytywnych rzeczy, które można zaimplementować do gry. Wystarczy, żeby ktoś siedział z Blizzarda po prostu na Reddicie i systematycznie sprawdzał. Proste. Problem solved. Like, I do really hope that they do effectively like a tier 5, or at least like imagine if like 800 was the next breakpoint. So like you could actually get gear that was above like ancestral, and you could upgrade it and actually break that breakpoint. No fajnie, tylko że znowu będziemy w tym takim błędnej matni, w takim kręgu, że dobra, znowu będziemy mieli lepsze przedmioty od ancestralnych, ale to znowu jak mam polegać na tym, że ja tak naprawdę farmię żółty przedmiot, żeby wrzucić znowu aspekt, to ja już bym chciał, żeby było, wiecie, coś takiego, że to co Azmon teraz powiedział, tylko żeby dodatek wyglądał tak, że mamy kolejne przedmioty, ale my tam nie wkładamy żadnych aspektów, tam się nie da włożyć aspektów i one są tak potężne jak rare uniki. Wtedy całe buildy będą opierały się na rare unikach. Czy to może nie byłby kolejny krok, może był jakiś tier 6 czy 7, jeden chuj, ale żeby tu coś było innego, bo po prostu farmimy żółte przedmioty tylko. Żółte przedmioty farmimy. What the fuck? Seriously? Żółte przedmioty farmimy tylko. To jest masakra. Dobra, nie wiem po co wziąłem mikrofon, bo w sumie ja będę kończył ten filmik. Albo dobra, jeszcze posłuchamy chwilę. And get gear that's even better. But like the only issue that I think that I have with that, or Blizzard would have with that, really, is that I think Blizzard wants people to be able to finish their gear, like earlier. And I think that's and this is I think the big issue, is that you're seeing a lot of people that are like very serious ARPG players that are wanting Blizzard to make the game for them, but I don't think they're the target audience. Tak, właśnie to jest kurwa przejebane w Blizzardzie these days. Ja ogólnie mam background jeszcze w parę gier komputerowych. Zresztą mówiąc to od 5 roku życia gram we wszystkie gry i grałem. Przestawiłem się później na Diablo. Trochę w CS-a grałem. Ale o ten background chodziło mi, że grałem bardzo dużo w grę o nazwie Magic the Gathering. Taka gra karciana. Jak ktoś nie grał, nieistotne. Później Diablo wydało taką grę jak Hearthstone, też grę karcianą. I ja, kurwa nie skłamać, przez ileś lat głęboko wierzyłem, że ta gra będzie bardziej dynamiczna. Bo ona jest po prostu ogólnie wolną grą, a Magic the Gathering jest szybką grą. I to, co w chwili obecnej się dzieje w Diablo, to może być taki sam schemat, typu będą dodatki, ale te dodatki będą dawały nam nową lokację, nowy świat
i dalej będziemy farmić te same chujowe, żółte przedmioty, no to ja po pierwszym dodatku powiem dziękuję, do widzenia i cześć czapka i nie będę grał w tą grę, jeżeli ona nie będzie miała niczego do zaoferowania nowego. Bo dla mnie nowy świat, nowa klasa postaci i nowe aspekty i nowe unikaty, które są mega chujowe, tak naprawdę nie jest nic nowego, to jest ciągle to samo. Tylko inaczej ubrane, inaczej zapakowane. To samo gówno w ładnym serberku. That's what I think the truth is. Why? Casuals are going to quit at some point anyway. It doesn't matter if they quit. It matters if they buy the battle pass and play the seasons. You think the normies are going to play season after season? I think they'll probably play every 2 or 3 seasons. That's probably what happens. Every season they add new big content, they'll do it. Tak, big content, ale gdzie jest kurwa ten big content, pytam się. Casuals won't come back every season infinitely. Yeah, but neither will hardcore players. Casuals never hit level 100. The players that stay are the ones that hit level 100. Endgame should be better. I think that the endgame should be better. Ja w ogóle nie ma endgame'u, więc should be better, powinien być lepszy. Z tym, że casuale nie trzasą 100 levelu, to co powiedziałem. Jak już masz 85, to jest typowy endgame gry. Tak naprawdę tutaj się nic nie dzieje. Kurwa nic, żebyś w ogóle miał się zastanawiać nad tym, żeby robić 100 poziom. Teraz na nowym sezonie, te Malignant Hearts, Plugawe Serca, to one spowodują to, że każda klasa postaci będzie w stanie 2 razy szybciej farmić, bo te serca będą miały potężne moce, więc wtedy, jeżeli będziesz w stanie szybciej farmić, szybciej zabijać, to systematycznie i sukcesywnie szybciej będziesz levelował swoją postać, ale i tak uważam, żeby nikt się tam nie pchał i nie tryhardował robić jednego poziomu. Bo to nie ma sensu, bo na 85 poziomie mamy szansę na to, że wypadły najlepsze raruniki i czytaj punkt pierwszy, szansa jest 1 do 800 000, więc jeden chuj jaki masz level. Tutaj jest pytanie i wielki znak zapytania, taki wielki kurwa znak zapytania, przy jutro jak będę nagrywał, to wezmę szyld, nagram znak zapytania taki duży, wezmę pierdolne i się zapytam, Blizzard, jaki jest sens grać na tier 4 na udręce? Jaki jest, co z perspektywy gracza powoduje to, że mam ochotę grać dalej? Już widziałem całą postać, zagrałem 5 czy 10 buildów tą postacią, mam już ją całą ubraną, Lilith mi się nie chce robić, bo chuja dropi, ale daj mi na to, że spędziłem czas i ją zabiłem. I co jest teraz dalej? Teraz czekaj na sezon, bo sezon daje nowe możliwości, będą nowe przedmioty, 2 aspekty dla wszystkich klasy postaci, plus 1 dla twojej klasy postaci. Seriously? Będę kurwa grał, żeby 1 nowy aspekt odkryć dla mojej klasy postaci, który będzie piromancję, która kurwa nie działa? Na przykład. I później mamy unikatowe przedmioty, a jak wiemy, nie będzie nic poprawione na sezon pierwszy, więc generalnie ja uważam, że te przedmioty będą tak samo mocne, jak w chwili obecnej mamy unikaty. Taka sama moc będzie po prostu. W sensie, że no nic nie będzie, bo nikt nie używa unikatów. Jakieś tam sporadycznie można używać, ale one nigdy nie są lepsze od aspektów, więc generalnie sezon pierwszy wprowadza tylko te serca i ja nie mówię, żeby nie grać sezonu pierwszego, broń Boże, to jest jakby jedyna tylko normalna droga, żeby zacząć grać ten sezon, bo mamy te serca, będzie lepszy power damage od klasy postaci, szybciej będziemy levelować, tylko dalej. My nie mamy żadnego nowego sprzętu. No chyba, że te unikaty nowe to będzie jakiś, nie wiem, mindfuck zajebisty i sztos, dlatego też chcę zagrać, żeby to zweryfikować. All I'm saying is that with the endgame in mind, please understand that Blizzard has developed Diablo 4 to be a casual, friendly version of an ARPG. So their focus... O kurwa, skąd ty to Asmon wiesz? To przejebane, to jest bad info. And their goals are not going to be making level 95 player feel better than a level 90 player. Their goals are going to be making players that are levels 1 to 70 feel like they're making progress with their character, and towards the end of that journey, they're able to, you know, like plateau out on gear. I think that you plateau out way too early. Way too early. I agree with you. I definitely think that's an issue. There's a video, by the way. Make sure to give it a like and give the guy a sub. I've watched a couple of his videos already. I actually appreciate videos that are thought out like this about actual systems in the game. They've already accomplished the game being fine until 70, so now they can focus on the czy Blizzard go słucha. I think that's a very... Ciekawe, czy Blizzard go słucha. Asmon powinien kurwa zrobić taki film. Azmon bardzo
dosadnie wszystko mówi, fajnie się go słucha, ale on jakby tam nigdy nie traszuje tego Blizzarda, nie hejtuje, ale też po co miałby to robić? Nie chodzi mi o to, że ma robić taki content, tylko że kurczę, nie wiem, czy dałoby się w ogóle jakikolwiek wydźwięk wybrzeć na Blizzardzie, żeby w ogóle cokolwiek, jakąś taką relację nawiązać, bo nawet jeżeli ktoś śledzi Rikera, no to nawet jak on jest na jakimś fireczacie z Blizzardem, to on też nie jest w stanie jako content creator, bardzo, bardzo duża, znana osoba w świecie Blizzarda, newsman w sumie ze wszystkich gier Blizzarda i nie tylko Blizzarda, on nawet nie jest w stanie na tej pogadance niczego jakby powiedzieć, ale to też nie jest nic złego, że on nie może powiedzieć, tylko właśnie zmierzam do tego, że nieważne jak dużym name'em jesteś, to tak naprawdę nie możesz ingerować z tą korporacją. Oni cię mogą zaprosić, bo fajnie cię, ale ten content robiłeś, jesteś dużą znaną osobą, ale ty też jakby nie chcesz psuć swojego wizerunku, ani ich, bo generalnie na tym polega biznes, że nawet jakbyś był mega wkurwiony na nich, to i tak tego nie możesz pokazać. Każdy zakłada tą swoją maskę animuszu i każdy, że tak powiem, wie o co chodzi, bo to jest typowy biznes, więc nikt na nikogo, że tak powiem, nie mówi brzydko, tylko każdy po prostu robi content, żeby był. Very good point. Yeah, I think that you're right. But like, I wonder if like in Blizzard's mind, and like I can't read their mind, so I'm not sure. They almost don't want to make a higher level of endgame because that will make casual players feel overwhelmed. It's like a weird, like it's kind of like how Genshin Impact is. Apparently, like Genshin Impact doesn't really have like a super omega endgame, but it's very popular because it caters to casuals. So that's what I'm concerned about. Genshin anxiety? I mean, it's a thing though, right? I mean, like, fuck, it doesn't matter if it's stupid or not. It's just that there it is. Perfect odds for Uber unique should be from the Uber games and PoE. Listen, I've said this before, I will say it again. I've been very clear with this. Uber uniques should drop from Uber Lilith. If you do her solo. If you beat the hardest boss in the game, I think that you should just get all the gear in the game. No tak, i tam powinien być 100% drop rate na jeden losowy rare unique. Wtedy każdy by robił Blizzard czarodziejkę na Uber Lilith, bo ją się w sumie najszybciej składa. No i tak, no i wtedy git. Każdy zaczyna tak jak w Diablo 2, każdy robi czarodziejkę po to, żeby zbierać przedmioty i to by było podobnie. Każdy by robił czarodziejkę, każdy by robił czarodziejkę, żeby zabić jak najszybciej Uber Lilith. Zabijamy Uber Lilith, mamy przedmiot, który możemy sobie przerzucić do naszej klasy postaci innej i mamy jakiś sens, cel, wszystko nabiera jakiegoś kolorytu, można napierdalać. Make more worth killing. Yes, and I don't Giga challenge, Giga reward. And I think that for Nightmare 100 dungeons, it should Giga challenge, fuck all reward. be the exact same thing. PoE is an upside as well, where it's so easy to clear T16 maps in PoE. Yeah, it is. Or at least it is now. Maybe not 100% drop rate. Yeah, you have to farm her a few times, maybe. Agreed. Yeah, it's non-tradable gear. Who cares? Wouldn't the casual player base like that, though? I can't beat Lilith, so I can't get the rarest items in the game. Thanks, Blizzard. And that's probably why it won't happen. And I think that, honestly, I think that they could keep it like the lottery drop across the entire open world. It'd be totally fine. I would even be okay with them increasing it by a huge amount. But I think that they should also have a dedicated way to get it that's focused. So like it doesn't mean that you have to remove it from the casual players. You just have to give hardcore players a way to achieve it deterministically. This was always the problem that like Warcraft had with Titan forging. If you are good enough to kill Uber Lilith, you deserve all the gear in the game. It's that simple. Brawo, i tak to zakończmy. Także tak jak powiedział, jeżeli jesteśmy w stanie zabić Uber Lilith, to powinniśmy dostać najlepszy sprzęt w grze, najlepszy gear w grze. I z tym postanowieniem noworocznym może Blizzard coś takiego wprowadzi. Asmon w końcu to nagrał, tylko że on to powinien może jakoś nagłośnić. Jakby ktoś faktycznie w Blizzardzie to ogarnął, to zobaczcie, tylko jeden taki mały hotfix spowodowałby już, że każdy by chciał robić Uber Lilith i każdy by miał szansę na wydropienie zajebistego przedmiotu. Dobra, także na razie, hej, cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszam na stream. Czasem jest. Można wpaść. Ja nic nie mówię, bo grinduję, ale jak ktoś coś napisze, to chętnie pogadam. Elo.